Witajcie, kochani. Witajcie w specjalnym vlogu, podcaście, w którym to mam zamiar pokazać Wam wszystkie swoje swetry i swetropodobne udzielgi. E, To, co widzicie tutaj, ten mały kawałek, to jest wielka, wielka kupa moich udziergów i to tylko takich bardziej zimowych. Wiecie co, jak wyciągnęłam to wszystko z szafy, to zdałam sobie sprawę, że mam tego troszkę za dużo. Najlepsze jest to, że w większości tych rzeczy ja naprawdę chodzę dość regularnie. Są oczywiście takie, które zakładam częściej niż inne, ale jednak ja w tym wszystkim chodzę. Nie wiem, jak to się w ogóle stało, że ja tyle tego mam i ja wciąż dziergam, więc będzie więcej. Ale. Ponieważ pogoda u nas w UK jest całkiem fajna, mianowicie mamy czasem po 18, 19, 17 stopni, to jest takie wielkie wow. Raczej już bardzo dużych spadków temperatur nie będzie, taką mam przynajmniej nadzieję. Jesteśmy na końcu, na końcu kwietnia, 24 dokładnie. Więc myślę, że te najgrubsze, takie typowo zimowe, będę chciała już pochować. Część od razu odłożę na kubkę do oddania, czy to rodzinie, czy znajomym, czy do charity shopu, obojętnie, ale czas zrobić porządki. I biorąc przykład Zuzy on her needles, bo bardzo chętnie oglądałam jej vlogi, w których właśnie pokazywała swoje udziergi, stwierdziłam, że ja też muszę coś takiego zrobić. Dzięki temu będę miała motywację, żeby przejrzeć te swoje udziergi i zastanowić się, co ja właściwie chcę z nimi zrobić. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do przejrzenia moich dzianin i zastanowienia się wspólnie ze mną, co z nimi zrobić. Od razu mówię, nie będę na 100% pamiętać wszystkich nazw wzorów, projektantów i projektantek, ani włóczek, także ja później wszystko pododaję tutaj na ekranie na dole. To, co będę pamiętać, będę mówić, ale możliwe, że się pomylę, wiadomo. Także te informacje będą tutaj na ekranie się pojawiać. Jeżeli będziecie chcieli sobie sprawdzić dokładnie, to wpiszcie w Google bez problemu. Znajdziecie większość, jeśli nie wszystkie te udziergi są do kupienia na Ravelli. Nie tyle udziergi, co wzory. A te, które nie, to na pewno też łatwo je znaleźć po projektance, projektancie czy po nazwie. Więc dobra, zaczynajmy. Ja nie mam żadnych fancy wieszaczków, mam takie silikonowe, różowe, więc wybaczcie, ale zaczniemy może od tego. Nie wiem, na wieszaku chyba będzie lepiej widać niż jak ja tak to będę trzymać w ręku. To jest, moi drodzy, kardigan. O, w ten sposób się prezentuje. Jest on robiony bodajże z Drops Melody. Tak mi się wydaje. To jest wzór od, nie pamiętam, ale to jest polska projektantka. Znacie ją na pewno z Instagrama, po prostu teraz kompletnie mi Kaja, coś z home. Na pewno będziecie mieli napisane. To jest, jak widzicie, bardzo, bardzo oversize'owy. On ma wydłużoną tutaj linię raglanu, jest szeroki, nie ma guzików, to jest taka ala narzutka. Jest mięciutka, jest gruba, jest przyjemna. Bardzo często ją sobie zarzucam, szczególnie w okresach przejściowych, zamiast kurtki. Dobrze mi się w tym chodzi, dobrze mi się dziergało. To było na dużych drutach robionych, jak widzicie. To jest dość taki ściek luźny, ale też nie prześwitujący jakoś specjalnie. Ale mówię, bardzo jestem z niego zadowolona, więc ten na pewno ze mną zostanie. Dalej, od tej samej projektantki mamy to. To też jest cardigan, z tym, że taki bardziej fancy, z takimi ładnymi rąbami, ażurkami. Ten cardigan był robiony w częściach i następnie zszywany. Nie było to jakoś specjalnie trudne, całkiem dobrze mi poszło. Wykonałam go z włóczki od Kati, Cotton Merino. Całkiem przyjemna włóczka, ma delikatny włosek. Nie wiem, czy to będzie, raczej ciężko będzie tutaj zobaczyć, ale prezentuje się tak. Do tego są brązowe guziczki. I co? Robiło się fajnie, dzianina jest fajna, leży na mnie fajnie, ale tak, po pierwsze, kolor. Nie wiem, co mnie z tą zielenią, ale jakoś do mnie nie przemawia.
ale akurat wtedy miałam takie motki. 2, to jest zbyt fancy. To nie jest mój styl. Ja jednak wolę gładkie udziergi. Tutaj ten ażur, on jest piękny, bardzo mi się spodobał i bardzo chciałam go mieć, ale widzę, że ja nie zakładam go zbyt często, więc tutaj muszę się poważnie zastanowić, czy ja go zatrzymam, czy jednak pójdzie w dobre ręce. No, założyłam go na siebie może ze 3 razy dosłownie i tak leży bidulka w szafie i albo odzyskam włóczkę prując go, albo właśnie komuś oddam. Jeszcze nie wiem, nie postanowiłam. Może wy mi coś poradzicie. Czekajcie, oczywiście, że jak rzucałam swetrem, to też walnęłam w kamerę. Dobra, widać mnie. Jakoś mnie widać, spoko. Mam jeszcze jeden cardigan. I to jest cardigan bodajże autorstwa Kadri, Home Cardigan, ale oczywiście mogę się mylić. I to jest też jeden z moich ulubionych ala kurtkowo-narzutkowych udziergów. Ma guziczki takie same jak w tym zielonym, bo mi zostały. Ja je kupowałam gdzieś na jakiejś chińskiej platformie. Natomiast włóczka to jest Furora Yarns, bodajże Tia, ta bardzo włochata taka. Tak jak mówiłam, wszystko będziecie mieli napisane, bo mi się może coś pomylić. On też jest oversize'owy, ale jest fajny. Przepraszam od razu za wszelkie wygniecenia, bo to trochę teraz ostatnio w szafie jednak leżało nieużywane, bo jest za ciepło. Ale tak, bardzo go lubię, uwielbiam kolor i na pewno zostaje w mojej szafie i to zostaje na tej zasadzie, że nie chowam go na zimę, bo on świetnie się sprawdza właśnie jako taki narzutkowy sweterek na chłodniejsze momenty, czy rano jak lecę do pracy zamiast kurtki, ideolo. Bardzo, bardzo polecam, też świetnie mi się go dziergało. Jeśli chodzi o kardigany, to by było na tyle, ponieważ ja kardiganów za często nie dziergam, bo nie lubię dziergać tej z powrotem. Muszę się nauczyć w końcu tej techniki dziergania na okrągło i następnie przecinania. Musiałabym się zgłosić do Zuzy on Her Needles na jakieś warsztaty, ale myślę, że muszę do tego jeszcze troszkę dorosnąć. Teraz pokażę Wam kamizelki. Kamizelki, a mam ich kilka, niedużo, ale jednak. Pierwsza z nich, zielona. Zielona. A dlaczego znowu zielona? Akurat ta zieleń mi się bardzo spodobała i ja ją kupiłam, tą włóczkę na targach tutaj w UK od firmy Wooltops. Oni mają świetne włóczki za naprawdę niskie ceny. To jest 100% wełna, bardzo przyjemna, ale czuć, że to jest wełna, to nie jest takie śliskie, obrzydliwe merino. Nie żeby było obrzydliwe merino, tylko chodzi mi, wiecie, takie no, obślizgłe jest trochę to superwashowe. Tutaj ja Wam pokazywałam w którymś z vlogów. Wyhaftowałam sobie paprotkę, iść paproci, zwykłą muliną, jaką miałam w domu, Luna, z daleka od statywu. Tak wygląda. Ja tutaj się pokręciłam z rozmiarami. To jest kamizelka Hannah Slipover od The Knit Poor Girl. Ja tutaj pokręciłam rozmiary drutów. Próbkę zrobiłam na drutach odpowiednich, natomiast później przerabiałam o pół rozmiaru mniejszych i wyszła troszkę, nie to, że mała, ona jest na mnie dobra, ale chciałam bardziej oversize'owy look, wyszła bardziej dopasowana. Myślę jednak, że spokojnie mogę w niej chodzić i też zostawię ją chyba w szafie. Nie będę chować, ponieważ to jest kamizelka. Ją można zarzucić na krótki rękawek 3/4 czy na taki long sleeve jak teraz w chłodniejsze dni, więc może ją zostawię, nie będę chować, bo mogę jeszcze z niej skorzystać. Dalej, moi drodzy, mamy jeszcze inną kamizelkę, którą robiłam w ramach testów. Testów dla Knitsfee, dla Cindy Ekman. Znacie ją z kremów do rąk. Nie pamiętam nazwy. Nie, nawet nie będę próbować. Wygląda ona tak. Z boku jest wiązana, więc oczywiście robimy po prostu 2 panele przód i tył. Łączone są bodajże kitchenerem tutaj na ramionach. Wykończenia to jest zwykły ribbing, czyli ściągacz 1 na 1. Tu robotę robi włóczka, ponieważ to jest Hobby Delight, jedna z moich ulubionych włóczek, powiem Wam, z firmy Hobby. To jest wełna bardzo mięciutka, ona ma chyba 100 metrów w 50 gramach i jest tweedowa, a jak niektórzy z Was, którzy oglądają mnie regularnie, zapewne wiedzą, ja uwielbiam tweed. I teraz tak, nie chodzę w niej praktycznie w ogóle. No i to jest ból. To jest ból, bo
Jest fajna, włóczka jest cudowna, ale jednak ja się w niej dobrze nie czuję. Nie wiem dlaczego, po prostu nie wiem, może to po raz kolejny nie jest mój styl. Ale mówię, nie czuję się z niej najlepiej, więc ona raczej pójdzie do oddania. Jeszcze może sobie dzisiaj ją raz zmierzę i zastanowię się, bo też byłaby świetna na takie przejściowe temperatury, ponieważ ona tu ma ten cały taki rozpierdak, więc tu jest przewiew i w ogóle, ale no nie wiem, nie wiem. Strasznie mi się poda, gdyby to był sweter, to na bank bym zostawiała, natomiast coś mi tutaj nie do końca gra. Prócz tego nie będę i robić na nowo, na przykład modyfikując jakoś, ale no mówię, nie wiem, sama nie wiem. Więc to pójdzie na kubkę do zastanowienia. Kolejna kamizelka, Jezu, tego trochę jest. Jak mi ta kubka poleci, to już będzie poptokarz. To jest, kochani, na pewno wzór od Petit Knit. Nie pamiętam oczywiście nazwy, ale wy pewnie ją kojarzycie. O, tak, to jest tył. I tutaj są takie bardzo fajne linie zrobione, a to jest bodajże przód. Ona wygląda w ten sposób. Ona też ma tutaj takie super rozcięcia. Natomiast tu są guziczki. Ta plisa to jest double knitting. To chyba pierwszy raz robiłam double knitting i wyszło mi całkiem fajnie. Co jeszcze? Tutaj tak pięknie idą te rozszerzenia. O, czekajcie, bo to ciężko tak pokazać. Muszę się, jakoś tak może. O, widzicie? I włóczka też jest piękna. To są łącznie, kochani, 3 nitki. 3 nitki. I to bardzo mi się podoba. Wygląda super, ale ja tu troszkę głupotę zrobiłam, tak? Bo mamy tu cieniutką wełnę i to taką w okolicach 600 metrów na 100 gram i to jest właśnie ten twidzik. Mamy tutaj jedną nitkę moheru, to jest któryś z Dropsa, Kid Silk i mamy, i tu był błąd, nitkę bambusową, wiskozy bambusowej. Nie pamiętam z jakiej firmy, na pewno nie były to kokonki, to była takie w moteczkach, ale nie pamiętam, zabijcie mnie. Świetna ogólnie, ale nie do tego udziergu, ponieważ to jest troszkę zbyt lejące, troszkę zbyt ciężkie i tutaj mi się to nie układa. Tu nie było bodajże rzędów skróconych, a tu jest błąd. Wydaje mi się, że tu powinny być dodane jakoś rzędy skrócone, bo jednak jak ja to noszę, to mi podjeżdża do góry. Gdzie ogólnie mi to nie przeszkadza, ja lubię mieć wysoko, tutaj pod szyją, ale może właśnie to połączenie tego, że dekolt idzie trochę w górę i do tego jest to ciężkie, może to jakoś razem w połączeniu tak mi przeszkadza, no ale mówię, nie noszę tego udzierku. Nie noszę, chociaż jest piękne. No, prócz tego nie będę. Tu są też ściągacze przekręcone, zobaczcie. Wyszło to cudnie, ale po raz kolejny niezbyt dobrze się w tym czuję. Dam jej szansę, chociaż no to jest kurde ciężkie. To ma z pół kilo jak nie dalej, jak ja to tak trzymam. Niektóre moje swetry są lżejsze. Więc no niestety, tu był mój błąd jeśli chodzi o wybór włóczek, ale sam udzierk jest świetny i na pewno go powtórzę. Z tym, że ja tu nawet chyba robiłam ten Italian Bind-Off, którego nienawidzę teraz, już więcej go nie zrobię. Ale jakie modyfikacje bym wprowadziła, to skróciłabym sobie chyba to, tak może o połowę. Zrobiłabym trochę krótszy i może bym ją całą tu skróciła. Chociaż powiem wam, że ona jest świetna do leginsów. No, jest dość długa, widzicie? O. Do leginsów by się nadała, bo tyłek mi zakrywa. Ale tak, kolejny niezbyt udany udzierk i no i co? Do oddania. Do oddania. Nie oszukujmy się, jak ja już to dawno zrobiłam, na prawie początku mojej, to jest za ciężkie, to jest po prostu za ciężkie, tu jest mój błąd, jeśli chodzi o dobór włóczek, ja jeszcze wtedy się nie orientowałam we włóczkach tak dobrze jak teraz, nie żebym teraz była ekspertem, ale na pewno wiem więcej niż wiedziałam wtedy, także to idzie do oddania. Do oddania to walimy to na podłogę. Podłoga jest czysta, spoko. Mój jeden z nowszych udziergów, który na pewno kojarzycie, byłam w nim też na targach w Krakowie i to jest cudowna kamizelka, również z tego samego wzoru co ta zielona, czyli to jest Hanna Slipover.
Z tym, że tam jest prowadzona też modyfikacja, dodatkowy plik, w którym jest opisane, oczywiście, że źle to zapięłam, w którym jest opisane, w jaki sposób właśnie zrobić wersję rozpinaną lub w paseczki i tak dalej. Nie będę całości zapinać, bo mi się nie chce. Jaka kamizelka jest, każdy widzi. Jest genialna, uwielbiam ją. Tu są takie piękne guziczki. Guziczki są z chińskiej platformy, ale są cudne. Wiecie, jak zbliżam tak do kamery, to dziwny taki zielony hue się pojawia, więc lepiej jak będę to trzymać z dala. Tak wygląda jeden z moich ulubionych na chwilę obecną udziergów. Kocham, kocham, kocham. Będzie ich więcej, bo to jest cudo. To jest cuda po prostu. Fajnie się robi, szybko się robi, mimo tego, że w tej z powrotem i tu po raz kolejny. Jak będę robiła następną, to wezmę włóczkę, której mi nie szkoda i będę robić to na okrągło, a potem to przetnę. I będę pewnie do Zuzy ciągle pisać, jak ja mam to zrobić. Ale tak, cudna, ona ma tutaj też takie rozpierdaczki. I tak jak mówię, to jest Hana Slipover, wersja zmodyfikowana na wersję rozpinaną od The Knit Burger. Guziczki powiedziałam, chińska platforma, natomiast jeśli chodzi o włóczkę, to jest Super Soft od Holst Garn, tak? I robiłam tutaj w 2 niteczki. Zużyłam niecałe chyba 5 motków. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo polecam. Zdecydowanie wart wzór przerobienia. Na kubkę do zatrzymania i nie do schowania, bo ja w tym będę chodzić w lecie. Kolejna kamizelka rozpinano, nierozpinana, której bardzo ciężko określić, gdzie jest przód, a gdzie jest tył, ponieważ jest wykonana z włóczki bukle. Włóczki bukle od Dropsa. Alpaka bukle bodajże się nazywa. I tadam! To jest to. Teraz Wam schowam się i Wam tu przybliżę, jak to wygląda. O! Ona jest robiona w 2 nitki tej alpaczki. Tutaj jest wykończenie jakąś tam włóczką, którą miałam akurat na stanie, robione szydełkiem w moim wypadku. Podobnie tutaj, wszędzie są takie wykończenia. Ona się właśnie podwija do środka, no ale no cóż, mi to nie przeszkadza. W noszeniu się to tak nie rzuca w oczy, bo jednak na ciele się ładniej układa. Jest cudownie ciepła, bardzo, bardzo ją lubię, noszę ją też w domu. I będę robiła kolejną wersję. Teraz zrobię sobie o 1 rozmiar mniejszą, bo ja chyba robiłam drugi z kolei, a teraz chcę sobie zrobić o 1 rozmiar mniejszą, ale to jest cudeńko. Zostaje na pewno ze mną na 100%. Aha, wzór. Ja wzoru nie pamiętam nazwy, ale ona była ostatnio dość popularna, nawet był kal na nią między drutami, więc nie powiem Wam, ale Wam na pewno napiszę. I ta kamizelka ze mną zostaje, ale idzie zdecydowanie do schowania, bo ona jest za ciepła. Za ciepła. Dobra, lecimy. I teraz będę po prostu z tej wielkiej kubki brać, co mi wpadnie w rękę. To będzie wszystko trochę wymiętolone. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale tak, zacznijmy od tego. To jest Tidety. Tidety, gdzie wydłużyłam odrobinkę rękawy. One normalnie są takie krótkie, nie? A ja zrobiłam je tak, żeby były rękawkami 3/4. To jest udzierk robiony na okrągło. I on ma takie, muszę znowu podejść, może w ten sposób, widzicie? Tutaj co ileś rzędów są spuszczane oczka. Dzięki temu powstaje taki bardzo delikatny wzorek. Włóczka, nie mam pojęcia, napiszę Wam, z czego ja to zrobiłam. Ale z czegoś włochatego i miękkiego, bo jest bardzo przyjemna, jest bardzo leciutka, bardzo lejąca i też bardzo ją lubię. I to jest jeden z takich udziergów, które chętnie noszę praktycznie cały sezon, bo jak się robi chłodniej, można sobie zarzucić na coś. Ona fajnie wygląda na jakiś cielisty stanik na przykład, żeby się nie odznaczało, albo na jakąś koszulkę na ramionczkach, czy jakiś inny tego typu top. Świetnie się prezentuje, ale równie dobrze, gdy jest naprawdę chłodniej, można by ją zarzucić na takiego long sleeve'a i też będzie świetnie wyglądać. Dobrze się w niej czuję, świetnie mi się w niej chodzi. Zostaje ze mną i zostaje w szafie, nie odkładam jej na
przyszły sezon, ponieważ, tak jak mówię, to jest udzierg typu na chłodniejsze wieczory, świetny do zarzucenia, więc musi zostać. Musi z nami zostać. Dobra, następny. To jest, kochani, mój pierwszy żakardowy sweter, robiony w trakcie kalu u Dagny Zielińskiej. To jest chyba jeden z wzorów darmowych od Sadness Garn. Albo i nie, nie wiem. Wygląda tak. Kochani, pierwszy żakard, tak? Więc nie licząc tam chyba od Karoliny Kropy darmowy komin robiłam. Ale jeśli chodzi o sweter, to jest pierwszy żakard, tak? No, także nie oceniajcie. Pokażę wam w zbliżeniu. O, wygląda to tak. Oczka są bardzo nierówne, gdzieniegdzie są jakieś dziurki i tak dalej. Ale jak się oddalimy, wygląda całkiem znośnie. I teraz tak, to jest drops. Jedna z grubych włóczek, chyba nie Nord, Nepal, Charisma. Jedna z tych grubych. Jak dojdę do tego, jeśli mam gdzieś zapisane, to wam oczywiście napiszę, ale na pewno były to włóczki dropsa. Ściągacze są tutaj podwójne, okrągły karczek, oczywiście jak widać. No i teraz co? Niezbyt dobrze się czuję w tym swetrze. Wydaje mi się, że po pierwsze, no to tak mniej więcej przyłożę, po pierwsze wydaje mi się chyba przykrótki. Też niekoniecznie. No niby wszystko z nim jest w porządku, ale coś tak nie jestem go do końca pewna, ale nie pozbędę się go. Nie pozbędę się go, bo on jest bardzo ciepły. Jest bardzo ciepły, a poza tym mam do niego sentyment, jako że mówię, to był mój pierwszy sweter żakardowy i nie pozbędę się go, choćby nie wiem co. Oczywiście odłożę go do ciuchów zimowych, ale ponieważ ja jestem z marzluch i w zimie uwielbiam się opatulać w różne rzeczy, to nawet jeśli miałby to być sweter po domu, ja go będę nosić, bo jest cudowny. Jest cudowny, bardzo fajnie się go dziergało podczas tego kalu, więc on zostaje ze mną. Wzór wam oczywiście napiszę, bo to był jakiś Christmas jumper. I on był ze 2 lata temu chyba robiony na kalu u Dagny. Nie pamiętam dokładnie, ale mówię, wszystkie informacje, jakie odnajdę, to wam podam. Bardzo go lubię, bardzo go lubię po domu, ale jak mam w nim wyjść, to coś mi w nim nie pasuje. Nie jestem do końca w stanie określić co. Może mnie rozumiecie, może nie, ale no. Podobnie jest z tym sweterkiem. Podobnie jest z tym sweterkiem, kochani. To jest chyba od Lenit wzór. Peacock Tee. Coś takiego. Z tym, że modyfikowany na 3/4 rękawy. Jak widzicie, bardzo lejący, fajny. Włóczka jest świetna. To jest włóczka od Hobby. Włóczka od Hobby. Ona ma w nazwie coś z perłą. Perhaze czy coś takiego, więc pewnie, nie wiem czy widać to na kamerze, ale ona jest taka właśnie perlista, tak, z lekkim połyskiem. Bardzo jest przyjemna, milutka, ma puszek, ale nie jakiś mocny. Jest bardzo fajną włóczką, z tym, że ja się niezbyt dobrze czuję w tym sweterku. Nie wiem, czy chodzi tu o okrągły karczek, czy o sam wzór, który tak naprawdę jak na niego patrzę jest ok, ale no właśnie, jest to ale. Coś mi w tym nie gra, niezbyt dobrze się w nim czuję i nie wiem, co z nim zrobić. Myślę, że jeszcze go sobie dzisiaj raz zmierzę, zastanowię się, ale podejrzewam, że on będzie do oddania, bo skoro, no nie wiem, ze 2-3 razy go założyłam dosłownie, więc raczej już go więcej nie założę, ale może, wiecie, no to się zmienia jednak z czasem. Jest dobrze wykonane, tu nie ma żadnych błędów, bardzo prosto mi się to robiło. Ten wzorek też jest fajny, ale mówię, wydaje mi się, że tu może być problem z okrągłym karczkiem, bo ja się w większości wzorów na okrągły karczek źle czuję. Wyjątki są, jak na przykład to Tidety, świetnie się w nim czuję. Może chodzi tu o to, że okrągły karczek ja bym musiała mieć właśnie z takich włóczek ala moherowych, cieniutkich, delikatnych i na pewno musiał być to sweter oversize'owy. Ten do oversize'ów nie należy, ale nie jest też jakoś super przylegający. Także lądujemy na kupce, nie wiem. Dobra, tu mi oczko puszcza. To jest też jeden z niedawnych udziergów. Boże, czy to jest...
Czekajcie, bo ja chyba wam chcę pokazać lewą stronę, nie? No pewnie, że tak. To jest to. To znacie, nie? Ci, co mnie oglądają, znają na pewno. Ci, co mnie nie oglądają, to już wam mówię, to jest wzór Blouse number one. Z tym, że oczywiście robiony z całkiem innej włóczki niż dedykowana. I to jest cekiniasty wzór, pięknie błyszczący. Ten błysk jest dzięki, tak dalej wam pokażę, żeby ładnie było widać. O, ten błysk to jest Lana Gatto, nie, Lana Grossa Cosmo, włóczka, w tym brązowe cekinki. Tam są jedne brązowe, więc nie pytajcie mnie proszę o numer. Boat neck, który uwielbiam takie szerokie tu wycięcia, blisko, ale szeroko. Druga nitka to jest też Lana Grossa, Cool Wool Lace. Ona ma tam 800 metrów chyba w 100 gramach. I ja sobie te dwie niteczki połączyłam. Wszystko wykończyłam szydełkiem. Dół jest wykończony szydełkiem. Rękawki bodajże też. I dekolt również. I tylko i wyłącznie podwójną nitką tej wełny lace. Bez cekinów, bo nie. Bo to nie jest przyjemne robić wykończenia cekinami. Natomiast, no czy ja tą bluzkę zostawię? Oczywiście, że zostawię. Mimo, że założę ją może raz w roku czy coś, ale no kochani, no to jest cudowne. To jest cudowne, kocham tą bluzkę i zostawiam ją w szafie, nie chowam na zimę, bo ona nie jest jakoś strasznie gruba. No może trafi się jakaś impreza, kto wie, więc ta zostaje w szafie na pewno. Dalej mamy to. Tu nawet pamiętam chyba nazwę. To jest polska projektantka, której nazwy nie pamiętam, ale pamiętam nazwę wzoru. To jest Concordia Sweater. Gdzie to jest przód? To jest przód. Prezentuje się tak. Czyli całkiem fajnie. Wykonana jest z włóczek Dropsa, alpaka i kid silk. Co mi się spodobało w tym wzorze, no to oczywiście te paseczki, które tu idą pionowo, tu idą poziomo. Jak się domyślacie, tu lecimy w jedną stronę, później tu się coś dodaje, tu się coś odejmuje. Plisa normalna, w sensie niepodwójna. Ja zrobiłam sobie rękawki 3/4 i tak, nie noszę. Nie noszę, bo wydaje mi się, że zrobiłam sobie za mały. A może po prostu przyzwyczaiłam się ostatnimi czasy do sweterków oversize'owych, a ten do oversize'ów u mnie nie należy. On jest raczej taki nie bardzo przy ciele, nie obciska mnie, ale tu góra jest raczej taka dopasowana i tu jest troszkę luźniej, wiadomo. Ale powiem wam, że ostatnio go założyłam i bardzo mi się spodobał. I tak sobie myślę, że coś mi się zmieniło znowu i będę go nosić, także zdecydowanie zostaje w mojej szafie. Bardzo mi się ten wzór podoba. Zdecydowanie go polecam. Nie wiem, jakie tam włóczki były polecane do niego, ale no, ja użyłam takich i jestem zadowolona. Nic mi nie gryzie, ale mnie ogólnie nigdy nic nie gryzie. Mam ten komfort. Tylko teraz tak, na jaką kubkę? Zostawić go? Nie, damy go na zimę do schowania, bo jednak tu jest ten mohair, tu jest alpaka, to jest ciepłe. O, mój chyba jeden z ulubionych, jak nie ulubiony sweter. I to jest Lu Sweater ze wzoru Sadness Garn, też robiony podczas kalu u Dagny Zielińskiej. I co my tu mamy? Taką ładną linię raglanu. Mamy również rozpierdaki. Tak. No i tyle. I cała filozofia. Jest piękny, jest cudowny, jest kochany, ma bardzo szerokie rękawy, nie każdemu to odpowiada, ja takie lubię, ale to jest sweter typowo jak gdzieś wychodzę i najlepiej nie do restauracji, bo rękawy mi się w żarciu majtają, ale bardzo go lubię, mimo że szarość nie jest jakimś moim ulubionym kolorem, to tutaj chodzi o ten tweed. I to jest Pergent, którego uwielbiam, mnie nie gryzie. Właśnie ten z niebieskimi nubkami w połączeniu z mohairem również od Sadness Garn, który uważam, że jest dość gryzący. Inaczej, mnie nie gryzie,
ale porównując go do innych udziergów z innych moherów, chociażby nawet Dropsa Kicksilka, ten jest mniej przyjemny. Także ja osobiście moherów z Sadness Garn nie polecam, ale to jest tylko moja taka subiektywna opinia. Także ten sweterek zostaje ze mną. Masę okazji w nim sobie, że tak powiem, spędziłam, założyłam, noszę go bardzo często i on zostaje ze mną oczywiście. Z tym, że to jest sweter na zimę. To jest sweter typowo na zimę, w nim jest cieplutko i cudownie, więc kubka na zimowe. Tu kolejny. To jest sweterek ze wzoru od kutowej Kiki. Juicy sweater, coś takiego. O, tak. Wygląda w ten sposób. Kolejny świetny udzierg i tu widzicie, tu jest okrągły karczek, z tym, że akurat w tym wzorze bardzo ciekawie, czekajcie, głowę schowam, bardzo ciekawie są wykonane te rozszerzenia, bo one idą w takie jakby trójkąty tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest to troszkę inaczej pomyślane niż w standardowych swetrach z okrągłym karczkiem. Ja go wykonałam mam w szafie, Viking Garn. To nie jest Alpaca Breeze, to jest Olivia bodajże. Włóczki, którą otrzymałam od firmy Viking Garn do przetestowania. Bardzo świetnie mi się sprawdziła. I powiem Wam tak, świetny jest ten sweterek. Jedyne co, zrobiłam trochę za krótkie rękawy. To znaczy one są odpowiedniej długości. Kończą się tutaj. Ale ja lubię, jak mnie je kończy tutaj. Dlatego nie mogę się do niego przyzwyczaić, ale podwijam sobie po prostu w ten sposób i mam 3/4, bo ja albo muszę mieć bardzo długie rękawy, albo 3/4. I tak, włóczka jest świetna. To jest w tej chwili sweter praktycznie szurany po domu. I zobaczcie, jakieś tam lekkie kulki gdzieniegdzie są, oczywiście, ale powiem Wam, że to wcale źle nie wygląda jak na taki naprawdę noszony i to noszony intensywnie sweter. Więc zdecydowanie Wam polecam. Wzór też. Ja na pewno wykonam sobie kolejny jakiś sweterek z tego wzoru, bo jest po prostu bardzo przyjemny w dzierganiu i leży na mnie tak, że mi wszystko w nim odpowiada. Ale on ląduje na kubkę zimowych, ponieważ jest bardzo ciepły. Kolejny sweterek. Sweterek wykonany w ramach testów. Autorkę i nazwę będziecie mieli oczywiście napisaną. To jest Right Side In sweter, coś takiego. I tu akurat macie pokazaną stronę lewą, która jest inaczej. Ten sweter robi się tak, żeby miał tą stronę jako stronę do noszenia, jako stronę prawą, tak? Ale ja wykonałam go w ten sposób, tak pochowałam sprytnie niteczki, że mogę go nosić na prawej i na lewej stronie. Wiecie, tu jedynie, jedna mi się taka uchowała teraz. Muszę ją znowu, bo wyleciała. Szerokie rękawy, ściągacze wszędzie 2x2, bardzo prosta, raglanowa konstrukcja, nie ma tu nic skomplikowanego, bardzo prosty w wykonaniu. Sweterek, tutaj robotę też robi ten piękny tweedzik. To jest wełna merino, taka grubaśna, grube takie decay. Na grubych drutach, więc to ekspresem mi poszło. Lubię go, często noszę, jest bardzo ciepły, bardzo wygodny, chociaż teraz to bardziej noszę po domu, ale to jest też spowodowane kolorem, bo jednak ta szarość jest zbyt ciemna dla mnie. Troszkę się tak nie bardzo czuję w tym ciemnoszarym kolorze. Natomiast bardzo lubię te kolorowe tweedziki, które tutaj są, ożywiają trochę ten sweter. On na pewno ze mną zostaje, z tym, że kubka na zimę, bo to jest bardzo też ciepły sweter. Oj, tu mamy sweter Tulisz. Tak się chyba nazwał. Boże, ja wszystko mam prawie z moherem i teraz mi to lata ponoszę. Cała będę obkłaczona, ale co tam? Tulisz autorstwa Aleksandra Factory. Bardzo, bardzo fajny sweterek. Cudowny jest. Kubełkowy, szeroki, oversize'owy. Fajnie są tutaj formowane rękawki. Z boczku mamy rozpierdaki. Przód jest krótszy od tyłu, co daje bardzo fajny efekt. I teraz najlepsze tutaj to jest ta tak zwana kanapka, czyli wykończenie dekoltu. Bardzo, bardzo ładne, estetyczne, świetnie to wygląda.
Z tyłu natomiast mamy taki piękny łańcuszek. Świetnie to wygląda, niezwykle dopracowany wzór. Miło się go robiło, były filmiki i wszystko, jeśli chodzi tu o tą kanapkę, więc nie było problemu naprawdę ze zrozumieniem. Tutaj mamy Drops Fiestę w połączeniu z moherem. To było chyba na piątkach, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale spora próbka, więc naprawdę szybki w wykonaniu udzierk i też go noszę bardzo chętnie. Jest przyjemny, kolor bardzo mi się podoba. Co tu więcej powiedzieć? Po raz kolejny tweed. Czyli na pewno możecie się zorientować, że tweed jest to coś, co naprawdę lubię i często używam. Natomiast jeśli chodzi o ciepłotę i grubość tego sweterka, to zdecydowanie jest to sweter na zimę. No. Teraz mamy też jeden z moich ulubionych. Ja tak mówię co drugim szerszy, nie? To jest Semper Sweater 2.0 od The Knit Poor Girl, który testowałam dla niej. Czekajcie, tak jakoś ładnie go powieszę. O, wygląda w ten sposób. Jest świetny. To jest zaktualizowana wersja Semper Sweater. Ma fajnie formowane rękawy, ładnie na mnie leżą. To jest raglan, to jest bardzo prosty sweterek. Jedyne co, to tu mamy podwójną plisę, czyli taką zaginaną. Zaraz Wam pokażę bliżej. I właściwie tyle. To by było na tyle. Tutaj jest ta piękna pliska, nawet mi się udała. No widzicie, ona jest tak podwójnie zrobiona. Tu mamy takie ładne wykończenia, podobnie właśnie z tyłu, delikatny łańcuszek. Podejrzewam, że nie będzie widać, a może będzie, tak poruszam. Tutaj są dodane cekinki Make It Bloom Set od Rico Design. A oprócz tego nie mam pojęcia zielonego, co tu jest. Jest tu jakiś moher, to na pewno, i jest jakaś nitka wiodąca. Napiszę Wam tu na dole, bo nie pamiętam, ale to mam gdzieś zapisane. On jest fajny, jest klejący, ale mimo wszystko trzyma swoją formę. Bardzo jestem z niego zadowolona. Bardzo chętnie zrobię kolejne, takie jako sweterki bazowe. Sprawdza się idealnie. Myślę, że spróbuję z jakiegoś letniej może włóczki. Może na przykład z Drops Bell. Miałabym taki przejściowy do tego sweterek. To nie jest głupie, właśnie teraz na to wpadłam, wiecie? Także ten oczywiście też ląduje na kubce zimowej, ponieważ no on jest jednak ciepły i ten moher. Czemu ja nie pamiętam, czego ja tu użyłam, to nie wiem. Nie pamiętam, ale wszystko będzie lub było już napisane. Kolejny sweterek, oczywiście na lewej stronie, który znacie. To jest Sabaj Sweater, nie mylić, Sabaj Top od Susan Miller, powinnam mówić Miller. I tak, ojej, kolejny jeden z ulubionych, z tym, że jakoś nie wiem, czy on mi się skurczył, czy ja urosłam, ale jakieś mi się teraz krótki wydaje, jak go zakładam. Ale tak, no, proste wykończenie, łódkowe. Właściwie tu jest brak wykończenia, bo tak jak widzicie, zresztą zaraz przybliżę, on się tutaj roluje naturalnie. Podobnie jest tu, czyli na rękawkach i na dole. Tu nie robimy żadnych wykończeń. I teraz bliżej. Czyli tu jest właśnie ten rolowany karczek. Podobnie wyglądają rękawki i pogodnie. Podobnie wygląda dół. Tutaj zbliżenie na tą cudowną włóczkę, którą sama sobie zrobiłam. A konkretnie nie sama sobie zrobiłam, bo to i ręka mi ją ukręciła. Natomiast wybrałam sobie kolory. To jest 100% merino od firmy Lilopi. To takie w ciasteczkach z dodaną nitką nopeczków. Też naturalne włókno z tego co pamiętam i on tak Wam się spodobał, że Karolina wprowadziła go do sklepów do stałej oferty. On się nazywa Cherry Mokka. Jakoś tak. Mój, jest tam chyba nawet moje zdjęcie z moim sweterkiem, jest cudowny, ale ja go chcę troszkę wydłużyć, wiecie, on jest super do wysokich spodni, ale jak są troszkę niższy stan, ja nie noszę biodrówek ani nic takiego, ale są spodnie z trochę niższym stanem, takim regular tu się nazywa, to wydaje mi się, że mógł być odrobinę dłuższy. Ale za Chiny Ludowe nie pamiętam, gdzie wciepnęłam resztę z tego motka, bo mam, oczywiście, że mam, tylko nie wiem gdzie. Więc na razie jest tak, na szczęście łatwo to zrobić, ponieważ no cóż, no wystarczy odpróć to zamykanie, to jest zwykłe zamykanie oczek i po prostu dorobić sobie tam ze 2 cm czy coś.
Ale świetny, świetny wzór, bardzo Wam polecam, na pewno będę robić kolejne. On ładnie tutaj mi się układa na ramionach, fajnie spada tak, no świetny jest, naprawdę. I ten sweterek zostaje w szafie, ponieważ on nie jest jakoś przesadnie gruby, to jest merino, ale mimo wszystko spokojnie nadaje się na taką przejściową pogodę. Dobrze, dalej mamy, kochani, mogę się mylić, ale jest to chyba wzór od Creabea, a nie pamiętam nazwy, to nieistotne, ale raglanowy jest, jak widać, tak? Ja zrobiłam sobie rękawki 3/4, zrobiłam go ze Swing to Knit, to jest bodajże, od Lilopi. On tu ma sztuczność jakąś w środku, ale w ogóle to nie przeszkadza, bardzo fajnie się go nosi. Nie zapasam się w nim, jak widzicie, jest delikatny, lejący. Ja po prostu zakochałam się w tych nopkach, jak zawsze. Nopki i tweed to jest coś, co ja kocham i wokół czego nie mogę przejść obojętnie. Tu jest zwykłe wykończenie ściągaczem 2x2, podobnie dół i rękawki. No ale tu robi robotę włóczka, noszę go bardzo chętnie, bardzo często. Świetny wzór, który też będę ponownie wykorzystywać. Na chwilę obecną zostaje u mnie w szafie, bo nie jest na tyle gruby, żebym musiała go wrzucać w zimowe. Lecimy dalej. To jest. No, co to jest? To jest twofold chyba sweter, czy tam blouse od Kedry, który testowałam. Jest troszkę wymiętolony, wybaczcie, ale zobaczcie jaki tu jest drape. No, cudeńko. Świetny wzór, aczkolwiek dekolt jest bardzo głęboki, dla mnie za głęboki, więc ja sobie chwilowo, Wam pokażę, podszyłam od spodu. Widzicie, dokąd on sięgał? No, więc no, musi być coś pod spodem. Ale nawet jakby było coś pod spodem, to i tak. Czasami chciałabym zarzucić sobie, bo on jest tak delikatny i tak przyjemny, że na gołe ciało jest cudowny. Jak mówię, ja zrobiłam sobie 3/4 rękawy, bo mi włóczki już brakowało. Włóczka to jest, nie pamiętam, ale fajna włóczka, taka luksusowa włóczka, tyle pamiętam. Kolorek mi się podoba, aczkolwiek nie chodzę zbyt często w takich kolorach, jednak warto mieć w szafie coś takiego bardziej ostrego, myślę. Bardzo podoba mi się ten wzór. Musiałabym właśnie tylko zmodyfikować jakoś tutaj podczas dziergania następnym razem, bo myślę, że będzie kolejny, długość tego dekoltu. Natomiast na razie jest w ten sposób, to mi nie przeszkadza, nie wygląda chyba tak źle. No, mogłabym odpróć i-cord, bo tu są wszędzie wykończenia i-cordowe i może jakoś mniej oczek popodbierać, ale nie chciało mi się, nie chciało. Tutaj z tyłu w taki sposób mamy zrobione te wykończenia. No mówię, no świetny sweterek. Dół też jest wykończony i-cordem, takim grubszym i-cordem niż standardowy, podobnie rękawy. Świetny, świetny, bardzo go lubię. Nie licząc właśnie tego dekoltu, chociaż teraz właśnie na taką pogodę sprawdzi się idealnie, więc zostaje u mnie w szafie. Nie idzie do zapasów zimowych. Zapasy zimowe tak w ogóle będą wyciągane na lato, jak już będzie naprawdę ciepło. Ja sobie wszystkie zapasy zimowe wyciągnę i będę prała wtedy swetry. Na razie nie ma sensu, bo jednak za dużo czasu by mi to zajęło. Teraz, moi drodzy, sweterek, który zrobił furorę. Bardzo Wam się spodobała ta opcja. Ale czekajcie, zaraz do niego przejdę, bo widzę właśnie przez okno, że kurier do mnie przyjechał, także zaraz do Was wracam. Wracamy, kochani. Deliwerka się udała. Trochę mi może brakować tchu, ponieważ jest to łóżko dla Julki, Ottoman bed, takie otwierane. 2 paczki po 25 kilo, a ja je muszę wstawiać na pierwsze piętro, nie? Także no, postoją na dole na razie. Wstawałam je do chałupy, nie? To wystarczy. No, ale wróćmy do rzeczy, które Was interesują, czyli do Rosy Sweater. Rosy Sweater, mój pierwszy, bo są 2, ale ten jest pierwszy, oryginalny i taki jak we wzorze. Zbliżenie na różyczki. Różyczki są, jak widzicie, wykonane z włóczki ręcznie farbowanej, merino.
baza, ten jasny, to jest też nie, to nie jest włóczka ręcznie farbowana, ale to jest też Merino Super Wash. Podobnie różyczki. No i moher, do tego moher. Różyczki były z włóczki w armii. Dawno, bardzo, bardzo dawno temu kupowany motek Mirelli. Natomiast ten jasny to jest z jakiegoś tu UK shop, sklepu, w którym to sprzedają niebarwione, bo ta była niebarwiona właśnie Merino i do tego dodawałam moher. Wydaje mi się, że Tilia z Filcolane, ale to też będziecie tu mieli napisane. No i co? To jest sweter boxy, czyli oversize'owy, choć mój bardzo oversize'owy nie jest. Miałam bardzo ograniczoną ilość włóczki, dlatego wybrałam najmniejszy rozmiar. I tak wygląda najmniejszy rozmiar. On nie jest na mnie obcisły, ja tu mam luz, ale to nie jest taki oversize, jak był zaplanowany przez autorkę. Natomiast świetnie w nim się czuję, bardzo mi się podoba, bardzo go polecam, choć żakard wiadomo wymaga odrobiny skupienia. Ja tu słyszałam wiele opinii, że jest źle rozpisany albo coś. Ja nie wiem, mi to szło bez żadnego problemu, ale to może kwestia, co kto lubi albo co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Na pewno jest to do zrobienia. Co ma tu fajne, to właśnie ten sposób raglanu, czyli najpierw na prosto, później w dół. Ja nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Wiem, że to się fajnie nosi, to mnie tylko interesuje, dlatego też zrobiłam drugi. Co jeszcze? No i tyle. No to nie ma żadnej filozofii. No jest taki wydłużony, nie, to nie jest kołnierz. To nie jest kołnierz. Wydłużone tutaj jest taka stójka. No świetny wzór, świetne połączenie włóczek. Fajnie to wyszło. Jest milutki, jest lekki, jest delikatny. Mimo że to jest tutaj gdzieniegdzie ta podwójna warstwa, to naprawdę jest fajny. I jeśli chodzi o żakard, to nie bójcie się. To jest tak zaprojektowane, że żakard robimy tylko i wyłącznie na prawej stronie swetra. Nic nie robimy na lewej, pomimo że jest to taki ala raglan. Wszystko jest tutaj robione na prawej stronie. Bardzo, bardzo go lubię i bardzo go polecam. Koniecznie się za niego weźcie. Jego chowamy do zimowych udziergów ze względu na to, że jest dość jednak, pomimo że jest to Merino Super Wash, tam jest ten moher. No i tu kolejny moher też będzie do schowania, ale na pewno do zostawienia, ponieważ jest to jeden z moich nowszych udziergów, robiony podczas kalu u Paulinki z włóczkoteki. Twist Light Loop Sweater, coś takiego od Other Loops. Wygląda tak. To jest mój pierwszy sweter, który ma w sobie warkocze. Nie ma ich dużo, ale są. Tutaj jak widzicie, on też jest bardzo fajny, drapey, dość cieniutki. Ja go mocno naciągałam, bo chciałam, żeby ładnie wyszła ten ribbing. To jest 2x2 czy 3x3, nie pamiętam. No widzicie, no tak wygląda. O. A w zbliżeniu wygląda w ten sposób. O. Tutaj rękawki są bardzo, mój jest akurat tak zgnieciony, to nie wiem, czy będzie widać. Tak fajnie zwężane. Słuchajcie, o łeb muszę schować. No niewiele to chyba dało. No dobra. Tak są zwężane. I tu też jest warkoczyk na rękawie. Tu już mi się nie udało tak ładnie go rozciągnąć, no ale nieistotne. W warkoczach nie jestem najlepsza, ale jakoś poszło. No co, bardzo mi się podoba, dobrze na mnie leży, fajnie się robiło, choć męczące są te warkocze i ja przyznaję bez bicia, mnie to męczyło. I też coś pokićkałam, tu za długą ten odstęp zrobiłam, ale wyszło idealnie, bo udało mi się też zmieścić trzeci. Myślę, że jest fajnie. I włóczka, tu jest ten pergent, tak, ten pergent tu jest na pewno, z tweedem, oczywiście, że jest z tweedem, i moher od Lana Gatto, właśnie od Paulinki, i to połączenie wyszło cudownie, bardzo, bardzo jestem zadowolona i ten sweterek ląduje na kubce do schowania na zimę, więc będę się nim cieszyć w przyszłym roku, nawet nie będę go musiała prać, bo ja chyba raz dosłownie miałam go tylko na sobie, od kiedy go zrobiłam. Kolejny z udziergów, jeden z moich ulubionych, to jest Cumulus Blouse
od Petit Knit, wykonany z moch silko, 2 niteczek. Moch silko lubię, aczkolwiek ono mi się bardzo wyciągnęło. Może za luźno przerabiałam, nie wiem, nie wnikam. Ogólnie sama dzianina później w noszeniu jest świetna, jest bardzo przyjemna na gołą skórę, w ogóle cudeńko. Jeśli nie znacie wzoru, no to jest zwykły raglanowy sweterek, wykończony i-cordami. Są 2 wersje, jest wersja faunek i właśnie ta. Ja chcę zrobić sobie jeszcze wersję z tym faunekiem. Ogólnie bardzo jestem zadowolona, bardzo często go noszę, a trzyma się całkiem, powiem Wam, nieźle, nigdzie mi się tutaj nic z nim nie dzieje. Z tym, że on się bardzo wyciągnął. Ale to może być moja wina. Spróbuję jeszcze raz Moxilkos podejście i zobaczę, jak to będzie w kolejnym. Może właśnie zrobię wtedy sobie winek jako drugą wersję i ten zostaje też u mnie w szafie, bo to jest świetny narzutkowy też sweterek na chłodniejsze wieczory czy coś. I tutaj nie wiem, czy kiedyś widzieliście, ale to jest moja Poppy. Poppy w formie sweterka z rękawami 3/4, którą robiłam podczas kalu pani Magdaleny jakiś czas temu. Tutaj jest jedna niteczka, jedna niteczka wełny 100% jagnięcej, tweedowej, takiej cienkiej i jest mohair. I nie wiem, czy tu przypadkiem nie jest mohair od We Are Knitters, ale to też Wam napiszę, jak odnajdę informację. No i Poppy Tea, no Poppy Tea jak Poppy Tea. Tak to wygląda. Czy ja lubię ten udzierk? No lubię, ale nie tak do końca. Nie tak do końca. Nie jest to chyba, no nie wiem, coś mi w nim nie gra. Parę razy go miałam na sobie, ale coś mi tu z ramionami nie pasuje. Jakoś to mi się tak układa, nie wiem, to jest chyba kwestia po prostu tej dzianiny, nie dzianiny, tylko tego wzoru, że on akurat do mnie nie jest najlepiej dopasowany. On z tyłu ma takie bardzo ładne też tu wykończenia. Ogólnie świetny, świetna włóczka, świetne to połączenie. Jest ciepły, ale nie za ciepły. No ale nie wiem, na pewno nie oddam go jeszcze. Jeszcze go nie oddam, bo jest za fajny. Muszę się do niego przekonać. Wzór mi się robiło bardzo prosto, tym bardziej, że w kalu, więc jeśli tam były jakieś pytania, to można było bez problemu się tam dopytać, jednak mi z wzoru wystarczało to, co tam było napisane. I mówię, tak to wygląda, zostaje, ale wrzucam go do sweterków zimowych. Tu mam jednak wełnę jagnięcą plus mohair i to jest naprawdę ciepłe. No i to jest mój też faworyt, kochani. To jest key sweater od Petit Knit. Taki cudowny sweter. Uwielbiam, kocham. Jest na równi z Blue Sweater. Wykonany z Hobbit with Delight po raz kolejny, tak jak jedna z tych kamizelek. W 2 kolorach, jak widać. To są łuczki tweedowe. Wszędzie mamy tweedzik. Oversize'owy, kubełkowy. No cudowny. Nosiłam go bardzo często, co widać. Czekajcie. Tu już widać takie kulki z mechacenia. On nigdy nie był golony. A ponad rok już go noszę, więc wypadałoby go odświeżyć. No i co ja Wam tu chciałam powiedzieć? Aha, ja go w oryginale zrobiłam krótszego. O mniej więcej tyle. O ten cały niebieski pasek i tu. I tą część ja dorabiałam. I teraz jak tak patrzę, to tak czuję. Nie czuję, gówno czuję. Nie czuję, gdzie ja to... Nie widać. Nie widać tego, jak prułam i łączyłam. Znaczy prułam i dorabiałam, więc łączenia nie ma, ale w ogóle nie widać. Udało mi się utrzymać bardzo podobne napięcie nitki, chociaż tu oczka są trochę mniejsze i ja to już widzę, mimo że zblokowałam. Nie wiem, czy to tak widać? Nie, z daleka to w ogóle nie widać. Jak się przyjrzę, to widzę, że oczka są odrobinę mniejsze, no ale tutaj ten sweter był noszony i się wyciągnął, a od momentu, kiedy ja dorobiłam sobie na tej długości, to może ze 2-3 razy tylko go miałam, więc wiecie, no absolutny faworyt. Na pewno będzie ich więcej, może w formie takiej jednokolorowej, niekoniecznie żakardowej.
bo bardzo podoba mi się to, jak na mnie leży ten sweter i on też jest bardzo ciepły, więc zdecydowanie do schowania na zimę. Nie ma co go zostawiać w szafie, bo raczej takich temperatur już nie będzie. Tutaj, moi drodzy, mamy sweterek ze wzoru Isabel Kramer, ale nie pamiętam nazwy. Robiony całkiem niedawno. Prezentuje się tak. To Wam zaraz pokażę w zbliżeniu. To jest sweterek wykonany z włóczki Lana Gatto Camel Hair. Bardzo polecam włóczkę, jest cieplutka, milusia, ma delikatny myszek i jest bardzo, jak widzicie, lejąca i przyjemna. Tutaj mamy takie piękne wykończenia, które powtarzają się na rękawach. O, czekajcie, tak dziwnie Wam to pokazuję. Na rękawach i na dole sweterka też. I teraz przechodząc do tych właśnie tutaj, to są takie ocieplacze na ręce. One są dorabiane, wrabiane właściwie w spodnią warstwę. O, w ten sposób. I to jest taki zwykły, ażurkowy wzorek. Nic skomplikowanego. Jezu, ja ciągle tą głowę wsadzam. O, tak to wygląda. Świetnie się prezentuje. Można sobie naciągnąć właśnie na ręce w ramach takiego ocieplenia dłoni. I jest naprawdę fajny i przyjemny. Polecam wzór, bo jest bardzo prosty w wykonaniu. Polecam włóczkę zdecydowanie. Zgłoście się do włóczkoteki po nią, czy gdziekolwiek tam indziej. Ja wiem, że jest w włóczkotece, nie wiem, gdzie jest indziej. Bardzo go lubię, na pewno zostaje ze mną, ale chowam go na zimę, bo pomimo, że nie jest on jakoś super gruby, to jest bardzo ciepły. Jest bardzo ciepły i myślę, że można go już schować. O, April Tea. Udział, który robiłam niedawno. Widzę, że kot na niej spał. No, zdecydowanie. Do powtórzenia. Ja testowałam ten wzór dla Suvinit. Będę go robiła po raz kolejny z takiej bardziej letniej jakiejś włóczki. Letnią wersję bym chciała, bo świetnie na mnie leży, jest oversize'owa, ma długi rękaw. Ja będę z tym wzorem kombinować. Będę robić ażurki, zrobię też taką kompletnie bez ażurków. Jest świetny ten wzór, bardzo przyjemnie mi się go robiło. Plisę mamy podwójną, składaną. Tutaj jest ten ażurek. Tu mamy w ten sposób, znowu taka zielona się jakaś robi, rękawki na prosto. O, i one mi sięgają tak do łokcia, troszkę za łokieć. Świetna, świetna, świetna. Aha, jeszcze są rozpierdaki. O, tu. Świetna. To jest akurat włóczka Tides od Holstgang w połączeniu z włóczką Elba od Mayflower. Też bardzo fajna dzianina, świetnie się nosi. Myślę, że sobie zostawię jeszcze na chwilę w szafie, bo przez to, że to jest dziurkowane i ma krótki rękaw, jest takie naprawdę oversize'owe, ja jeszcze w tym będę mogła spokojnie pochodzić w jakieś takie chłodniejsze dni. To zostaje. Dobra kubka? Dobra. Tu mamy sweterek, którego nie założyłam. Nie, raz go założyłam, ale kolor. Jednak uznałam, że to nie jest mój kolor. No niestety, będzie do oddania, od razu już mówię. Trzeba zrobić kolejny, bo sam wzór bardzo mi się podoba. Freestyle sweater. Freestyle sweater wykonany z włóczki. Z jakiej włóczki? Lana Gatto chyba, albo Lamana. Nie, Lamana Como. Już bym Wam skłamała. Lamana Como. Świetna włóczka, bardzo przyjemna, bardzo delikatna. Ona się w ogóle nie zmechadziła, bo w ogóle nie była noszona. Weźcie to pod uwagę, nie? W ogóle nie była noszona. Mój kot zapodział gdzieś mi jeden motek tego jasno-zielonego, czy tam miętowego i musiałam wykończenia zrobić czymś innym i postanowiłam zrobić sobie kontrastowe, które są wykonane z wełenki. Tutaj przybliżenie. Jak widzicie, tutaj robimy taki mały wałeczek. O, tak to wygląda. Raglan jak raglan. Kształt taki kubełkowy, oversize'owy. Na rękawkach mamy takie fajne, zrobione zakładki. No, czy one fajne są w oryginale? Mi tu nie wyszła ta. Zdecydowanie mi ta nie wyszła. Czekajcie, bo ta chyba lepiej mi wyszła. To wam może z tej strony pokażę. O, widzicie? Trochę lepiej. Nie idealnie, ale lepiej.
Bardzo fajny wzór i świetnie to na mnie leży, z tym, że no mówię, nie noszę tego, bo jednak ten kolor, on jest podobno w mojej palecie Barta, dupa nie w mojej palecie, w ogóle mi się nie podoba i czuję się w nim koszmarnie. Ale właśnie, co z nim zrobić? Mogę go nosić po domu, albo mogę go oddać. Pomyślę, może ktoś będzie chciał, to oddam. Teraz sweterek, w którym popełniłam największą głupotę i gafę w ogóle ever, ale dobra. Wygląda tak. To jest długi, on taki ma być, bo ja go robiłam z myślą o tym, żeby pasował mi do leginsów. On jest wykonany z włóczki Exquisite od West Yorkshire Spinners. To jest połączenie wełny falklandzkiej z jedwabiem, natomiast dodatek moheru to jest moher z Yarn Smith, bardzo miły, super moher, cudowny jest. No i tak, ja Wam o nim opowiadałam, więc nie będę tu się rozwlekać. Co ja popełniłam, to z jednej strony doznałam o 2 razy więcej oczek niż z drugiej, tutaj pod pachą i jedna strona jest szersza, ale jak się nosi, to tego w ogóle nie widać, ponieważ on jest bardzo oversize'owy, on jest długi, chciałam właśnie, żeby zachodził mi tak porządnie za dupcie i ogólnie jest super, ja go noszę, chociaż tu po raz kolejny ten kolor to ja się w nim źle czuję. Się po prostu z nim źle czuję, ale zdecydowanie lepiej niż w tym zielonym. Także ten sweterek ze mną zostanie na pewno. I ja go sobie w najgorszym razie nosić będę po domu, bo jest świetny. Jest bardzo cieplutki. Także on na pewno ze mną zostaje, z tym, że ląduje na kubkę zimową. Kolejna Rosie, wygnieciony. Całkiem niedawno robiony i to jest moja wariacja na temat swetra Rosie. Tak o, wykonana z włóczki Sayama, którą otrzymałam od firmy Pasquali w ramach współpracy i powiem Wam, że jest to cudowna włóczka i wszystkie pozytywne opinie, które o niej słyszałam i jak najbardziej są zasłużone. Jest genialna, ma świetny taki drape, jednocześnie jest ciepła, trzyma kształt, ale jest dość luźna, tutaj też jest tak właśnie luźnawo. No super jest, super. To jest dokładnie ten sam sweterek, co ten Rosie jasny, z tym, że ja tutaj robiłam całkowicie bez żakardu. Jak widać, jedyne co, to zrobiłam sobie wyszywankę. Wyszywankę, którą uskuteczniłam już po wykonaniu swetra za pomocą Duplicate Stitch. I tak to wygląda. Jestem z niego bardzo zadowolona. Chętnie noszę, jest cieplutki. Uwielbiam i aż mi szkoda, że muszę go schować na zimę, bo nie miałam dość czasu, żeby go ponosić, ale zdecydowanie godny polecenia i wzór, i włóczka. Jak widzicie, mam 2 już takie. I będzie więcej, bo bardzo odpowiada mi ten kształt tego swetra, jego konstrukcja. Kubka na zimę. O, proszę. A to jest Ranunculus. Wiecie, ten taki super ekstra popularny, tam jest pierdyliard projektów na Ravelry. Nie wiem, gdzie jest przód, gdzie jest tył, ale chyba tak. O, to robiłam w tamtym roku, jakoś w okolicach lata. Z włóczki od Katy. Jakiś taki moher, coś tam, nie wiem. Włóczka całkiem fajna, ale kolor paskudny. Kolor paskudny. Wzór bardzo mi się podoba, będę go wykorzystywać w różnych innych udziergach, z tym, że będę sobie kombinować i na przykład myślałam, żeby to całkowicie się tego pozbyć i zrobić sobie tylko tą część. Ale mój nie jest oversize'owy, jest w miarę dopasowany, ale nie bardzo. Z tym, że no znowu, no. Ale wiecie co? Teraz nawet ten kolor mi aż tak nie przeszkadza. Myślę, że go sobie zostawię. On teraz się nada świetnie, nawet do roboty i nie będzie mi szkoda, jak go zeszmacę. Także na pewno będę powtarzała ten wzór, bo jest świetny i można go robić z każdej włóczki. On jest tak przewidziany. Jest prosty, to jest okrągły karczyk i po raz kolejny to jest okrągły karczyk, którym się dobrze czuję, a tamten jakoś tak do mnie nie przemawia, więc to zostawimy w szafie. I tu się schowałeś, o proszę, już myślałam, że czekajcie, ja tak się rozejrzę, czy nic tam po podłodze się nie wala, ale no i tu jest też coś, co kocham, mój ulubiony
Ale co robię nowy sweter i on mi podpasuje, no to staje się kolejnym ulubionym. No cóż ja mam powiedzieć. To jest jeden z nowszych wzorów. Nie pamiętam nazwy. Cholery. Dobra, nieistotne. Napiszę wam tutaj, bo mam teraz totalną dziurę w pamięci. Ciemnobrązowy, przy swetrze widać, to nie jest czerń, to jest ciemnobrązowy z tweedem i to jest włóczka od Amano Yarns Andes, kupiona u włóczkoteki, u Paulinki. Świetna, świetna włóczka, bardzo, bardzo wam polecam. Ona jest rustykalna, to jest coś w rodzaju pergynta, ale delikatniejsza. Myślę, że tak. Bardzo prosty wzorek. Ma taki twist. Widzicie tu? Taki piękny wałeczek, który dodaje takiej ciekawości całemu udziergowi. Na ramionkach mamy takie ala pagoniki, tak? Tak to się nazywa. Ogólnie krój jest świetny, do powtórzenia zdecydowanie. Bazowy sweterek. Jak on się nazywa? No, patrzcie. Ja kompletnie nie pamiętam. Mam totalną dziurę w głowie teraz. No nie wiem, no nieistotne. No, będziecie mieli lub mieliście już napisane. No tweedzik jest, tak, to widzicie, że jest tweedzik. No, piękny, cudowny, bardzo wygodny, świetnie mi się go nosi, najchętniej bym go nie ściągała, więc muszę zrobić sobie dodatkowe. Zdecydowanie z innych włóczek dla porównania, ale świetny, świetny, z tym, że cieplutki, mimo że nie jest gruby, jest bardzo cieplutki, więc też ląduje na kubce zimowej. No i dobra. Myślę, kochani, że to tyle. Ja już chyba ponad godzinę gadam. O Jezu, dobra, teraz to ja sobie narobiłam roboty, bo muszę to wszystko, mam przynajmniej posegregowane, ale muszę to sobie teraz ładnie poukładać z powrotem, to co wraca do szafy, to co idzie do schowania. No, i jeszcze raz się zastanowię, czy na pewno chcę te wszystkie udziergi, czy może je komuś od razu oddać, bo nie będę w nich chodzić. Ale tak, dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że coś wam się spodobało, wpadło w oko. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie, może będę pamiętać. Ja sobie oczywiście tutaj powrzucam zaraz, znaczy może nie zaraz, ale zanim wrzucę film na pewno, powrzucam sobie nazwy tych swetrów i ewentualnie włóczki, czego tam nie pamiętałam, żebyście mieli tutaj napisane. I tyle. Dziękuję, że byliście ze mną i dajcie znać, jak wam się podobało. Do zobaczenia. Pa!